Witam Was. Dzisiaj kolejny temat, znowu temat dzieci, a mianowicie nadaktywne dziecko. Co z tym zrobić, jak to ugryźć? Ponieważ bardzo często zdarza się, że dzieci naprawdę potrafią rodzicom dać w kość. Są krzykliwe, biegają, krzyczą, nie wiadomo co jeszcze, rozrabiają, czasami nawet i stawiają się na rodziców już w tak młodym wieku. To jest ogólny problem, który jest praktycznie wszechobecny teraz wszędzie. Wystarczy gdzieś wyjść na plac zabaw, czy gdzieś do sklepu wystarczy wyjść i od razu mamy takie sceny pod nosem. Nie trzeba tego daleko szukać. Czasami wystarczy nawet w mieście spojrzeć przez okno i już to widzimy. Jest jeden wielki problem tego. To się tyczy również ADHD tak zwanego. To się nie wzięło znikąd, ten syndrom cały, jak to nazwano. To jest po prostu wpływ naszego jedzenia na dzieci. Czym my karmimy teraz nasze dzieci? Można bardzo szybko, ładnie to porównać. Wystarczy nawet i na YouTubie pooglądać filmy dzieci, na przykład wegańskich, gdzie są karmione dużą ilością też i owoców. To nie chodzi tylko i wyłącznie o słodycze, moi drodzy, i cukier, ale też bardzo duże ilości owoców. I teraz porównać sobie dzieci rodzin na przykład z karniwora. Różnica bije po oczach ogromnie. Te dzieci, które są na przykład na diecie karniwora, one są spokojne. Mówią wolniej, nie krzyczą, nie biegają jak szalone, nie wiadomo co. Wiadomo, dziecko tam ma też swoje momenty, że jest euforyczne, że chce się też tam pobawić coś, ale nie jest to cały dzień, gdzie tutaj naprawdę czasami można zwariować od takiego czegoś. Gdy twoje dziecko chodzi cały czas non-stop nabuzowane i daje ci po prostu w kość. I ty sam sobie jesteś tego winny, ponieważ ty karmisz swoje dziecko, ty odpowiadasz za to, co mu dajesz do jedzenia, nikt inny. I później masz pretensje, że twoje dziecko jest nadaktywne i nie daje ci żyć. Jedzenie dla dzieci jest ogólnie tragiczne. Od niemowlaka już zastępcze mleko jest nafaszerowane cukrem i różnymi innymi rzeczami, słodzikami. Następnie mamy różnego rodzaju zupki gotowe. Bardzo często jest tam dodawany cukier. Później mamy soczki różnego rodzaju, które są bardzo często jest tam dodawany cukier do tego. Później co? Karmimy dziecko według standardów, tak jak karmiły i też nasze matki na przykład. Czyli co? Chlebuś, cukier. Jak najbardziej. Jedna kromka chleba ma około 2 łyżeczek cukru w środku. W przeliczeniu, jeżeli przeliczymy węglowodany. Czyli tak jakbyś dał zamiast tej kromki chleba po prostu dziecku 2 łyżeczki cukru. Na to samo by wyszło. Różne serki, które są dla dzieci. Popatrz na ilość cukru w środku. Patrz na tabelkę węglowodany. Niekiedy jest to 50%, 60%. To oznacza, że pół tego kubka to jest cukier w środku. Dałbyś teraz swojemu dziecku pół kubka cukru i powiedział, zjedz to, to masz zamiast serka? Ktoś powiedział, świrnięty. Gdzie ja będę dziecku cukier tak dawać do jedzenia? No to właśnie robisz. To właśnie robisz, dając mu takie rzeczy. Słodycze różnego rodzaju, pasty do smarowania na chleb czekoladowe. W tych pastach niekiedy bywa i 80% cukru. To znaczy, że 80% tego słoika jest wypełnione cukrem. To, że to wygląda inaczej i smakuje inaczej, wcale nie oznacza, że tego cukru tam nie ma. Skład pokazuje to jasno. Wystarczy zobaczyć. Na 100 gram 80 gram cukru. Proste. Tabelka węglowodany się kłania. Sprawdzać ją. Ponieważ tam tkwi diabeł w szczególe, czy jak się to mówi. Tam jest właśnie ten problem. Sprawdzajcie, co dajecie dzieciom. I nie będziecie mieli tego problemu, że one będą nadaktywne. Jednak teraz pojawia się kolejny problem. Jeżeli mamy już takie nadaktywne dziecko i teraz zabierzecie mu nagle ten cukier, czyli te słodycze, chipsy, soczki, serki, zupki, chlebusie, pierogi, makarony, ciasteczka i tak dalej, można wyliczać, już mi palców brakło. To jest standardowa dieta. Również wędliny, tyczy się to wędlin, gotowe kiełbaski, nie kiełbaski. Patrzcie na skład, możecie się zdziwić.
różne sosy, nie wiadomo co jeszcze, tam wszędzie jest cukier. To się za dnia potrafi uzbierać naprawdę spora ilość, że jakbym wam wysypał tutaj taką górkę cukru i powiedział, że wasze dziecko to je przez cały dzień, to byście mi powiedzieli, że jestem nienormalny. Ale jak to teraz przeliczycie, to zobaczycie, że jednak jestem normalny. Ponieważ to jest. I jak to teraz zabierzecie temu dziecku, to przez pierwsze 3, 4, 5 dni będziecie mieli piekło w domu. To wam już od razu mówię. Jednak to trzeba przetrzymać. Ponieważ to dziecko będzie wam dosłownie chodzić po ścianach, boście mu to zabrali. Ono jest, nie zapomnijcie o tym, ale już uzależnione od tego. Ponieważ cukier uzależnia bardziej niż niektóre substancje nielegalne, gdzie zrobiono do badania na szczurach i dano te substancje szczurom i dano im cukier. Najpierw je uzależniono od tej substancji, później dano im cukier i tą substancję. I wyobraźcie sobie, że ten szczur wybrał cukier zamiast tej substancji, pomimo że był uzależniony od niej. To co bardziej uzależnia? Proste, nie? Co bardziej uzależnia? Także no, pierwsze dni naprawdę współczuję, będziecie mieli nieciekawie. To już od razu wam powiem. Jednak jak to przetrwacie, te pierwsze dni, to zobaczycie później różnicę. Dziecko będzie się całkiem inaczej zachowywać, będzie całkiem inaczej reagować i naprawdę zobaczycie ogromną różnicę tutaj w tym. Nie musicie mi wierzyć, ja to tylko przekazuję z doświadczenia, z informacji zwrotnych, które też od was otrzymałem, bo już nieraz takie informacje otrzymałem, że dziecko było mega nadaktywne, praktycznie nie dawało rodzicom wcale żyć, dawało im tak w kość, że nie wiedzieli co mają zrobić i nagle po przejściu na przykład na dietę ketogenną czy karniwora, dziecko totalnie się wyciszyło. Jest totalnie inne dziecko. Jedna pani mi to opisała tak, że ona nawet myślała w pewnym momencie, że jej dziecko jest nawiedzone. A potem jak zmieniła mu dietę, to nagle dziecko zrobiło się aniołem. Także moi drodzy, to są wasze doświadczenia. Ja sam wiem po sobie, ponieważ ja też nie mogę jeść jakichś dziwnych, słodkich rzeczy. Ja mogę czasami zjeść owoce, ale też jem je z umiarem. Wtedy wychodzę sobie z keto. Przeważnie jestem na diecie ketogennej. Jak wychodzę z keto, to też uważam na te ilości owoców. Nie przeginam z nimi. Ponieważ jak przegnę, to też czuję po sobie, że jestem bardziej taki energetyczny. A kiedyś miałem taką sytuację, że nie pamiętam teraz nawet skąd ona się wzięła. Była czekolada nagle w domu, czy ktoś mnie gdzieś poczęstował. Dwie kostki czekolady, gdzie kilka lat ich nie jadłem. Zjadłem te 2 kostki czekolady, czy mi uwierzycie, czy nie, mnie tak nosiło, że nie wiedziałem, co ja miałem ze sobą zrobić. Po prostu jakbym się nabuchał czegoś. Naprawdę nie wiedziałem, co miałem ze sobą zrobić. Byłem tak energetycznie nabuzowany, jakbym wypił, nie wiem, 10 kaw naraz. Także to była tragedia dla mnie. I więcej już tego po prostu nie ruszę. Ponieważ ta ilość cukru, którą ja dostałem wtedy, nie jedząc tego przez tyle lat, sprawiła to, że ja, tak jakby zachowywałem się, jakbym miał ADHD. Jakby mnie tak jakiś lekarz w tym momencie zdiagnozował, to powiedział, że mam ADHD. Tak się zachowywałem. Po 2 kostkach czekolady. Decyzja oczywiście należy do was, w waszych rękach. Ja wam przekazałem informacje, jak tutaj zareagować. Oczywiście jeszcze są różne inne rzeczy, które tutaj też mogą wspomagać i też ten okres przejściowy, jeżeli będzie to dziecko odstawione od tego cukru, na przykład, ale dobry olejek lawendowy, pod nosem lekko rozcieńczyć oczywiście z innym olejem i pod nosem dziecku tutaj tak wysmarować. Również działa to kojąco, uspokajająco. Tutaj rumianek też ma lekkie właściwości uspokajające, jeżeli chodzi o dziecko. Można herbatę zrobić i tak dalej. Jest kilka takich, szyszka chmielu, na przykład korzeń waleriany, czyli koska lekarskiego. To są takie rzeczy, które też działają uspokajająco tutaj na to. To na ten okres przejściowy można by się było troszeczkę tym poratować, bo naprawdę ten okres przejściowy jest tragiczny. Ale to jest fakt, to tak jak po prostu zabrać komuś coś, co jest uzależnione od czego, to też zacznie szaleć. Nieraz były takie sceny gdzieś w szpitalach, w ośrodkach, gdzie się odstawiało ludzi od różnych rzeczy, trzeba było ich nawet wiązać w łóżku.
Do takiego stopnia to dochodziło. Dobrze, moi drodzy. Tyle na dziś. Życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Hej.